Dzień dobry kochani, witam Was w mojej pracowni. Zrobimy sobie dzisiaj kolejną fryzurę krok po kroku. Tym razem pokażę Wam, jak zrobić półupięcie z kłosami w stylu boho. Zapraszam Was do oglądania i oczywiście zapraszam Was na moją platformę szkoleniową, gdzie znajdziecie już ponad 30 fryzur krok po kroku. Adres zostawię Wam w opisie filmiku, a my już zabieramy się za naszą dzisiejszą fryzurę. Przed stylizacją na gorąco zawsze nakładam na włosy konstruktor z L'Oreala. To nie jest obowiązkowy krok, ale robię to dlatego, ponieważ on nadaje taką fajną, troszeczkę szorstką teksturę włosom, a poza tym też utrwala efekty stylizacji. Także bardzo lubię ten produkt. Teraz go rozpylę na całych włosach i dobrze wyczeszę. Jeśli są grube włosy, możecie robić to warstwami. Teraz robię przedziałek na boku, może być też na środku, ale ja wolę do tej fryzury robić przedziałek na boku, tak bardziej mi się podoba. I wydzielę sobie partie boczne z obu stron takim nierównym przedziałkiem, mniej więcej tuż za uchem, żeby się kończyły. Robię przedziałek zygzak, dlatego że później te separacje nie są takie rozdzielone. Nie widać, gdzie jest osobna część. One się ładniej ze sobą scalają i wtedy całość fryzury jest taka właśnie bardziej spójna. I tak samo z drugiej strony głowy, zygzakiem, przedziałkiem oddzielam sobie separację, upinam ją na razie i to zostawiamy sobie na koniec, a teraz zajmiemy się tyłem. Ok, i teraz wydzielamy sobie pierwszą partię włosów tuż nad karkiem. Będę używać lokówki Fox Optima 5 w 1 i używam tej końcówki stożkowej grubszej. Kolejne pasmo mniej więcej tej samej grubości. Teraz będę je kręcić w drugą stronę, ponieważ na razie chcemy uzyskać jak największą objętość, a właśnie kręcenie pasm w różnych kierunkach da nam tą objętość, ponieważ one nie będą się wpasowywały jedno w drugie, tylko opierały się jedno na drugim. Więc teraz kolejne pasmo w przeciwnym kierunku i tak samo kręcę raczej płasko, chociaż tutaj sposób kręcenia nie ma większego znaczenia. To jest fryzura boho i tak naprawdę możemy każde pasmo kręcić w odrobinę inny sposób. Chcemy tutaj w efekcie końcowym uzyskać taki nieład i włosy czesane wiatrem, więc sposób kręcenia nie jest akurat najważniejszy. W każdym razie raczej rekomenduję kręcić trzymając lokówkę pionowo, wtedy fale będą się nam ładnie układały właśnie w fale z takim efektem boho, nie w typowe loki. I ewentualnie możemy też pasma delikatnie skręcać wokół własnej osi przy każdym okręceniu na lokówce, co da nam właśnie też efekt jeszcze takich bardziej złamanych fal. Kolejne pasmo znowu w przeciwnym kierunku. Ok, kolejnym krokiem będzie rozczesanie każdego pasma i użyję w tym momencie odrobiny wosku w sprayu. Ja używam teraz wosku z Goldwella, ale wybierzcie taki, jaki lubicie najbardziej. Ja najbardziej polecam właśnie tego Goldwella albo wosk z Redken, który jest chyba moim numerem 1. Delikatnie rozciągam pasmo, spryskuję je troszeczkę woskiem. Przeczesuję. To nam daje to, że pasma się ładnie scalają i nie będą nam odstawać żadne brzydkie włoski, takie krótsze, nie będą spuszczone. I następnie rozciągam pasmo, żeby dodać mu objętości. Pasma rozciągam w taki sposób, że jedną dłonią przytrzymuję przy końcówce, a drugą dłonią wyciągam w miejscu wybrzuszenia się fali. Każde rozciągnięte pasmo spryskuję lakierem.
tą dolną partię, pierwszą partię, albo nawet pierwsze dwie, zawsze robię takie bardziej objętościowe, bardziej roztrzepane, bardziej messy. One nie są jeszcze takie wygładzone i ładne, dlatego że na nich osiada cała reszta fryzury i one nadają trochę nam właśnie objętość. Jeśli one będą płaskie i będą leżeć na plecach, to cała reszta fryzury też będzie płaska i tej objętości będzie nam brakowało. Dlatego tutaj zawsze robię taki troszkę większy bałagan i na koniec nawet możemy utrwalić tą partię mocniejszym lakierem, żeby ona pozostała w tej formie i na niej będą osiadać wszystkie kolejne warstwy i dzięki temu właśnie ta fajna objętość zostanie zachowana. Po nakręceniu warstwy, kiedy jest już gotowa, utrwalam ją dosyć mocno utrwalającym lakierem. Możemy też robić to z każdym pasmem z osobna. Ja to tak naprawdę robię naprzemiennie, jak mi się przypomni, szczerze mówiąc, czasem. Nie zawsze pilnuję, żeby utrwalać każde pasmo, czasem przypomni mi się dopiero, jak już mam kilka pasm, żeby je utrwalić. Generalnie dobrze jest utrwalać każde z nich, no ale jeśli o tym zapomnimy, to utrwalenie warstwy jest jakby też w porządku. Dobra, wybieram kolejną warstwę. I znowu kręcimy. Pas mam mniej więcej tej samej grubości i jeszcze w dalszym ciągu w różne strony. Czyli raz w lewo, raz w prawo, trzymając lokówkę pionowo. Jeśli chcecie uzyskać bardziej nowoczesny efekt, same końcóweczki włosów zostawcie proste. Nie kręćcie ich aż po same końce, tylko dosłownie ostatnie kilka centymetrów zostawcie wyprostowane i to będzie taki ostrzejszy efekt końcowy. Zobaczcie, że czasem pasma kręcę na płasko na lokówce, czasami je skręcam wokół własnej osi. To wszystko daje nam właśnie ten efekt nieładu końcowy. Ta fryzura nie będzie taka wyczesana i regularna, tylko właśnie chcemy, żeby ona była taka w nieładzie. Nie bójcie się właśnie w tych dolnych warstwach robić bałaganu. Rozciągajcie mocno ten skręt, budujemy sobie tutaj naszą objętość, a już kolejne warstwy będziemy robić tak, żeby były bardziej wyczesane i estetyczne. Moja modelka ma bardzo dużo włosów, ma grube włosy i długie, jak widać, więc myślę, że jeszcze jedną warstwę zrobię właśnie kręcąc włosy w różnych kierunkach, a potem kolejne warstwy będę już kręcić do środka, żeby uzyskać troszkę tutaj takiej regularności. Jeśli zależy Wam na trwałości fryzury, jeśli pracujecie na włosach, które łatwo się rozprostowują, przypnijcie najpierw kartopasmo klipsem i zaczekajcie do ostygnięcia. Nie rozpuszczajcie go od razu po ściągnięciu z lokówki, bo dzięki właśnie przypięciu pasma w tej skręconej formie skręt się utrwali i na pewno będzie o wiele dłużej w takiej właśnie fajnej formie.
Dobra, mamy już zbudowaną objętość naszymi dolnymi warstwami. Zobaczcie, mi to zajęło mniej więcej do górnej krawędzi ucha. Te właśnie warstwy, które są w takim największym nieładzie. I teraz już te wierzchnie warstwy będę kręcić tak, żeby one miały jakiś nadany, sensowny kierunek. W tych górnych partiach przy nasadzie będę używać już odrobiny pudru, dlatego że chcemy tutaj też tą objętość zachować, żeby włosy nie klapnęły z czasem, żeby były ładnie odbite od nasady, a puder właśnie w tym pomaga. Teraz kręcę wszystkie pasma w kierunku do środka głowy, czyli te z prawej w lewo, te z lewej w prawo. I będę sobie je na chwilę podpinać klipsami, żeby ostygły właśnie w tej skręconej formie. Zobaczcie, że nie kręcę od samej nasady tutaj tych górnych partii, tylko tak mniej więcej 10 cm od nasady, a nawet troszkę niżej, po to, żeby sam czubek głowy, czyli te najwyższe partie tutaj nie były zakręcone, tylko ładnie, gładko się układały, ponieważ będziemy jeszcze zaplatać kłosy, które będą schodzić się mniej więcej po środku głowy. Zresztą zobaczycie za chwilę. Najważniejsze w tej chwili jest to, że nie kręcę od samej nasady.
Teraz słuchajcie, wyciągam takie delikatne żeberka na samym czubku głowy, właśnie z tej partii, którą pozostawiliśmy niezakręconą, żeby sobie tutaj ładnie zaznaczyć poszczególne pasma, ale to też jakby nie jest konieczność, możecie to zostawić całkiem gładkie. Ja lubię, jak tutaj troszeczkę żeberka są, więc kilka zrobię. Dobra, zabieramy się za naszego kłoska, ale co jest też fajne, to tutaj możemy zrobić przedziałek, taki delikatny zygzak. Dzięki temu on będzie mniej widoczny, więc jeśli nie chcecie, żeby przedziałek był taką prostą krechą, to właśnie taki delikatny zygzak nam to zniweluje. Też jeśli włosy są tutaj puszące się, kręcone, falowane, to warto jest je wyprostować, żeby ten kłos był właśnie taki czysty. Teraz wybieram nieduże pasemko włosów od przedziałka, dzielę na pół i zaplatam kłosa dobieranego klasycznego, czyli z pierwszej części najpierw oddzielam cienkie pasemko, dokładam do przeciwnej górą i to samo z drugiej strony. I teraz zaczynam dobierać, czyli przy następnym przełożeniu biorę troszeczkę luźnych włosów, najpierw z lewej strony, potem z prawej strony. I tak powtarzam cały czas. To jest też dobry moment na to, żeby zostawić jakieś luźne włosy przy twarzy. Ja zawsze zostawiam, to jest fryzura boho, więc musi być tu trochę nieładu. Ja też lubię, jak coś przy twarzy się dzieje. Oczywiście, jeśli nie chcecie, to też nie musicie tego robić. Możecie zapleść wszystkie włosy. I mniej więcej na tym też poziomie przestaję już dobierać od strony głowy, od prawej strony i dobieram tylko od strony twarzy. Dzięki temu bardzo ładnie nam się połączą te separacje boczne i tylna i nie będzie widać między nimi różnicy. Kolejna ważna rzecz, wyciągamy naszego kłosa, nie robimy go takiego ciasno zaplecionego, tylko wszystkie pasemka wyciągam do góry. Zaplatam mniej więcej do tego momentu, kiedy kłos sięgnie środka głowy. A następnie albo go związuję gumeczką, albo na razie przypinam klipsem i tak będziemy zaraz go związywać z drugim kłosem, więc zostawiam i przechodzimy do drugiej strony, zrobimy dokładnie to samo.
Dobra, teraz mamy nasze kłosy, więc zbieram je razem z tyłu głowy i zwiążę je mniej więcej na tej wysokości. One muszą iść tak naturalnie, schodzić się do dołu. Zwiążę je razem gumeczką. Dobrze jest właśnie może związać je gumeczkami wcześniej, zamiast upinać klipsami, tak jak ja to zrobiłam, bo jest mniejsze ryzyko, że Wam się rozplączą. A tak po prostu muszę uważać. Żeby kłosy zostały na swoim miejscu, złapię je kilkoma wsówkami. Zobaczcie, w środek kłosa wbijam z jednej i z drugiej strony i dzięki temu one będą się trzymały na swojej pozycji. Wybieram sobie teraz cienkie pasemko z naszego kucyka i ukryjemy nim gumkę. Do tego przyda Wam się pętelka. Wbijam ją powyżej gumki w kłoski. Przekładam końcówkę i przeciągam na drugą stronę. Teraz wybieram sobie nieduże pasemko włosów, gdzieś niedaleko środka i zaplatam cieniutki warkoczyk. Zrobię takich warkoczyków kilka. Zróbcie je tam, gdzie uważacie za stosowne, tam, gdzie Wam pasują. Tutaj nie ma zasady, możecie nawet je w ogóle pominąć, ale takie cieniutkie warkoczyki fajnie nam dodają właśnie takiego boho klimatu, więc kilka ich zrobię. Nie będę ich zakańczać gumeczkami, tylko delikatnym tapirem i lakierem. I teraz końcówkę warkoczyka tapiruję, pryskam lakierem, tapiruję jeszcze raz troszeczkę i przeciągam palcami, żeby wygładzić i już ten warkoczyk będzie nam się trzymał w tej postaci. Zrobię ich jeszcze kilka. Zobaczcie, zaplotłam kilka takich delikatnych warkoczyków, które są takimi fajnymi, delikatnymi akcentami. Warto każdy z tych warkoczyków delikatnie zakręcić, po to, żeby one nie były takie super proste, tylko żeby ładnie nam się wpasowały w nasze fale. One będą delikatnie pofalowane, ale już ładniej wpisują się we fryzurę. Co jeszcze robimy na koniec? Na pewno warto jest spryskać włosy woskiem w sprayu i delikatnie wyczesać grzebieniem z widelcem tam, gdzie są jakieś zmierzwione, żeby podkreślić ten skręt i żeby on był wiatrem czesany, ale żeby nie był potargany i w nieładzie. A następnie podkręcimy sobie delikatnie włosy z przodu. Ja już to zrobiłam i pokażę Wam, co jeszcze jest ważne, jeśli chodzi właśnie o przednie partie. Chcemy, żeby te włosy były troszeczkę odbite od twarzy, więc delikatnie pudruję je od strony czoła i minimalnie je tutaj podtapiruję, zwłaszcza te, które są najbliżej właśnie oczu, tak żeby nie opadały nam na czoło i na oczy, tylko żeby troszeczkę od tej twarzy odchodziły. Lekko tapiruję przy nasadzie, wygładzam z wierzchu grzebieniem z widelcem i polakieruję je zarówno od góry, jak i od spodu. To jest bardzo ważne, żeby właśnie też lakierować włosy przy twarzy od spodu, żeby one pozostały odbite od czoła.
Kochani, mam nadzieję, że tutorial Wam się podobał. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie, a jeśli chcecie dalej rozwijać swoje umiejętności fryzjerskie, zapraszam Was na moje szkolenia online. Na platformie znajduje się już ponad 30 tutoriali do fryzur ślubnych i okolicznościowych. Adres zostawiam Wam w opisie filmiku, a my widzimy się już niedługo w kolejnych tutorialach.